O, jestem zaskoczony, ale jak się uda, że to będzie ta ryba, którą ja chcę łowić. O, i to jest ta ryba, którą chcę łowić. Mamy pierwsze bufalo na Achtubie. Jestem sobie na Achtubie, jak ktoś nie zauważył jeszcze. Po samej rybie to widać, nie? Dobra, 15 metrów klips. 122, 135, chociaż jeszcze sprawdzam ten klasyczny obok. Tu mam założoną malinę. Samą kukurydzę. Tu sobie testuję świeżą malinę tonącą, kuleczkę. Te same haczyki, jak ostatnio stosowałem na tych pikerach. Jestem dokładnie w tym miejscu. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Póki co nie nęciłem. Jeszcze sprawdzam tutaj sobie, tu w tym miejscu na 20 metrów, ale to się wszystko okaże. Jak będzie słabo, albo będą... Nie no, w ogóle jakby brały, to na pewno ten film zobaczycie, jak będą słabo brały. To jeszcze się przeniesiemy tu w te miejsce, a może jeszcze inaczej, jeżeli będą brały, to w razie co... Albo jeszcze inaczej, no zobaczę, spróbuję, może przetestuję po prostu te dwa miejsca klasyczne, te 117 i tutaj ten 141, czy tam też to siedzi bufalo na tę malinę. No i co? Ja sobie bym musiał jakąś zanętę wrzucić do wody, bo jeszcze nic nie nęciłem. Chyba o najgorszej godzinie wbiłem tutaj, żeby te testy przeprowadzić. To postoję, porobię, coś wymyślę, jak zanęcę, to wam to wszystko pokażę oczywiście na początku filmu i będzie w każdym języku takim, którym ostatnio dawałem. Ok, to łowimy. No i mam jakąś rybę tutaj na tym spocie. Tam i na kukurydzę siadł karaś mały. Chciałem już nęcić, chciałem wam to pokazać. Mówię, o, wyjdzie kolejne bufalo, zaraz się odpalę. Ale nie wydarzyło się nic takiego. No jak mówię karaś, teraz tak, sprawdzam. Mówię jakoś taki za duży los. Nie słyszałem, żeby było branie tu na tym kiju, tutaj na tym 126. Ale jednak coś siedzi. A, tylko pospolite. Tak w ogóle, to wiecie, ja z reguły przechodziłem tutaj, jak nic się nie działo na bursztynowym, albo... O, ładne 7. Nic się nie działo na bursztynowym, albo nagrałem film na bursztynowym. No i akurat wczoraj nagrałem, więc bez sensu znowu tam iść. Znowu na miedzianym. Nie to. Na miedzianym. Jakieś 2 godziny temu wleciała podwyższona temperatura. Przed tym złowiłem fajne ogony tam na tym 56-50. Na 17 metrów na żółtą porzeczkę. Bardzo fajne sztuki wychodzą. Ale na normalnej temperaturze. Później już w zasadzie brania ustąpiły i nie ma sensu teraz być na miedzianym, przynajmniej na ogonach. Ktoś chce ogonem łowić. Zresztą bym musiał wam wstawić zdjęcie, bo zrobiłem zdjęcie tego, co tam złowiłem. Całkiem ładny zarobek. Miałem 400 w trochę ponad godzinę i to właśnie głównie zrobił chyba ogon gdzieś koło 15, koło 10. Taką kasę zrobiły te ogony. Przy takich małej ilości ryb, ale za to wagowo były fajne. A tutaj co my mamy? Amurek tu siedzi. Dobra, bym musiał jakąś zanętę, bo bez zanęty to sobie można testować. Ale już mi się nie podoba. Tam się coś dzieje przynajmniej. Tam jest jakieś branie. Pobiegniemy tam zobaczyć. Tak, próbuję zdecydować, w którym miejscu się ustawić, w którym... Patrzcie, spaliłem to branie, w którym miejscu zanęcić, w którym łowić, bo w zasadzie nie do końca wiem. Musiałbym też tutaj w tym miejscu postawić zestaw na samą kukurydzę maliny, bo tam kulka też nie bierze, a ta kukurydza jest dość aktywna, to może właśnie bardziej kukurydzę tam postawić na drugim zestawie i to przetestować. Mówicie, znowu tutaj jest branie na kukurydzę. Na tą kukurydzę malinową. Mogę to podnieść bez kręcenia. O, jest teraz znaczek. A tam kręciłem jeszcze, jak nie było tego znaczka. Pojawił się co prawda na chwilę i znikł. No jest bufalo tutaj w tym miejscu. No ale dla testu ja się stąd przeniosę. Tym jeszcze jednym zestawem, albo tamtym przerobił na kukurydzę. Żeby byłoby aktywniej. Dobra.
No nawet wygięło kija, zobaczymy co to będzie. Kolejny amurek. O, wolę amury niż jakieś karasie, bo znowu kolejnego karasia miałem. Ale tak, amurek. Amurki jak najbardziej. Zmieniłem już wszystkie kije na te kukurydę, tak samo na tamtym zestawiłem, tam jakieś miałem branie kolejne. I tak zrobiłem, że spłoszyłem rybę. Ja się zastanawiam, czy tu coś bierze, bym musiał chyba to przerzucić, ale wydaje mi się, że tam jest jednak słabo. Jeszcze, żeby tu przy okazji tych amurów biarało tu więcej. Buffalo byłoby fajnie. Zanęciłem sobie taką zanętę, to wam w montażu pewnie wszystko pokażę. Full setup malinowy z bazą kukurydzianą. Nie wiem, czy na Buffalo akurat kukurydziana jest dobra, no ale nie kombinuję. Amury jakby brały tak jak ten, znaczy większy niż ten, to żeby nie było źle. No ten kij się wygina, ale ta szczytówka jakoś tak mocno lata. Kolejny amur. Człowiek tu chciał film nagrywać o Buffalo, a ma amury. No dobra. Jak widzicie, jestem 3 zestawami teraz w tym miejscu. Nie wiem, czy nie ustawię twardości szczytówki. Chyba tu mam 21 i może tak ustawię pod każdym kijem. To teoretycznie robi jakąś tam selekcję. Nie wiem, co się wydarzy, jak wpadnie jakiś taki amur 20+. Trzeba będzie jakoś go tak wyprostować, żeby tam nie płynął w koryto i tyle. I stać. Ciekawe, czy tołpygi są, ale jakoś nie pamiętam, żeby tołpygi na malinę chciałem brać. Tołpygi na malinę. Raczej nie, ale akurat amury, tak jak tutaj teraz, no, to im smakuje. Dobra, wracam do was, jak ta ryba się w końcu zdecyduje. Ryba się w końcu zdecydowała, jak widzicie. Z tym, że, no, sama podpłynęła do mnie. Bez jakiejś takiej większej informacji, nawet nie wiedziałem, że ona już jest. No, tego... Oho. Dobra. To jest ten przypadek, w którym daje się lepszy przypon. To chyba tam też wyciągam. Że te hamulce to miałem tak po 24 czy coś poustawione, nie? Ale tak, mamy jakąś lepszą rybę. I to jest buffalo. Całkiem ładne. No to mnie zaskoczyło. Myślałem, że to amur będzie teraz. Takie ładne buffalo. Nic się tu nie dzieje i nagle wyjeżdża taka sztuka. Szkoda, że trofki zabrakło. Te tam ile? 2,5? Nawet 1,5, czyli mniej. 1,5 kg do trofki. Który to tak wyciągał? Tu coś szarpało. Rekord tygodniowy buffalo wyłowiłem. Ciekawe, że ktoś wyłapie na tym czacie i do mnie napisze. Mamy środę. W sumie to nie jest jakiś taki dzień, nie wiadomo jakie już powinny być rekordy. To chyba tygodniowy polski musiał wyskoczyć. No i tu kolejna ładna ryba, dlatego tak wyciągało. Czyli teraz seria całkiem ładna. Bo całkiem ładnie się powyginało na 3 kijach. I dobre sztuki wyskoczyły. Tu też mamy buffalo. No to mnie teraz zaskoczyło. Można czekać na więcej. No. Idzie drugi buffalo na tym zestawie. I teraz wam powiem ciekawostkę. Idąc tym tropem koloru. Tak sobie pomyślałem, buffalo zawsze lubiły łososia. I dałem łososia. Dałem łososia. Pikantnego łososia. Chwilę temu miałem też takiego tu. Na tym właśnie to zestawię. I chyba przerobię wszystkie zestawy pod to. Zobaczymy, jak będzie teraz z buffalo. Mniej może będzie amurów. Chociaż wolałbym więcej buffalo. Z drugiej strony, dobra, jeden zestaw mógłbym zostawić na amura, a 2 na buffalo. Tylko znowu zanętę trzeba będzie zrobić inną. Ale dobra, to będę tak testował teraz.
Jakieś ładne buffalo. Tym razem z powrotem na malinę. Ale to daje do myślenia, nie? No tak, ten największy, co wtedy złowiłem. Ile on miał? 13,5, tak? Aż muszę sobie wagą ustawić. No, to był na malinę. Ale no... Dużo też brało właśnie amury. Wolałbym... Właśnie trudno powiedzieć, co wolałbym. Bo jak mają brać tutaj na tego łososia takie karpie, to też i bym nie chciał. Jeszcze mógłbym z tymi tonącymi zestawami coś pokombinować. A dobra, ja sobie postoję i za chwilę pójdę chyba jeszcze tamte miejsca sprawdzić, dwa pozostałe. A tu wam pokażę, o ile coś ciekawego się w ogóle złowi. Dobra, coś tu płynie w moją stronę. No. Właśnie. Tak, już jest ładny. I to jest na tego łososia. Tam też coś siedzi, wygląda ciekawego, chociaż może być to karaś albo amur 2 kg. Nie, bufalo. Czyli widzicie, takie niejednoznaczne z tym. Czy bardziej malinę, czy bardziej łososia. Ja mam zanęcone teraz łososiem i na malinę też biorą dalej. Też może więcej bufalo przyciągnie ten łosoś do tej maliny. Nie różnie to z tym bywa. Czy ja już mogę podnieść ten zestaw? Podniesiemy, jest znaczek, znaczek nie zniknął, to możemy kręcić. Kolejne bufalo. Czyli chyba wydaje się, że bardziej łosoś pod bufalo, a malina bardziej pod amury. Nie wygląda, że kolejna fajna rybka płynie. Fajna rybka tutaj to 5 kg plus. Ale... A i znowu karp zwykły. Uczepiły się tego łososia. Uczepiły się, no ale ten przynajmniej waży. 11, o. Nie, no to nie będę narzekał. Takie się mogą zaczepiać jeszcze, nie? Rozbiorowo ryby. No tutaj takie jest uderzenie jak amura, a tu jest uderzenie jak karasia. Karaś na łososia. Dobrze oceniłem. Dobrze oceniłem. A tam na tym środku, na tą malinę, to takie bicie jak by to był amur. Także wracam, jak się zdecyduje już i będzie miało to sens, żeby go wam pokazać. Jak widzicie, siadło czarne bufalo. Tu na tego łososia. Nie wiem, co powiedzieć. Dobrze. Miałem wam pokazać tego amura, ale to był taki, zdecydował się ugryźć po chyba, o widzicie, po 2 minutach? Tak gdzieś około, po 2 minutach ugryzł. Tyle się czasu bawił, jak to amurę, później był taki mały karaś i teraz to było czarne bufalo. No, to mnie zaskoczyło. Tu pewnie będzie amur. Znając życie. Nie, bufalo. Dość ciekawe, ale dobra. Czarne bufalo na tego łososia. Dobra, a to jest, tak generalnie to będę musiał zmienić miejsce, bo to już jest ten czas. To jest już ten czas, żeby iść sprawdzić jeszcze te dwa pozostałe spoty i wam powiedzieć, czy w ogóle cokolwiek tam bierze. No, ciekawe, 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 ciekawe. Zaraz wam powiem dlaczego. Teraz tak, 2-kilogramowy, ja mam zanęcone tutaj tym łososiem, który nęciłem tam. Na łowie tutaj, na malinę. Na tym jednym zestawie. Na tym mam tutaj tego łososia i tu mam łososia. I na tego łososia po prawej dostałem. Teraz jak tu wpadłem na tego spota, dostałem sazana i płotkę chwilę temu tu na lewym. Także na razie taka obserwacja z tego 141,97. 9 metrów mam ustawione. Zobaczymy jeszcze przez chwilę. O. I kolejny sazan. Kolejny sazan w tym miejscu. I my mamy
godzinę 11. A sazany biorą najlepiej gdzieś tak od 20, 21 do 6 rano, nie? 7. No, to jest bardzo ciekawe. No, muszę odpalić, bo ryba zakręciła mi zestawem. A, i jest to amur. I chwilę temu był amur też na tym prawym. Dosłownie odłożyłem wędkę. No, ale nie dawał oporu, więc mówię, go nie pokażę. 5 kg. 5 kg i tu 7. Także jest ciekawie. Są to amury. Sadzone amury. Spot może będzie ciekawszy. No ale nie będę godzinę stał tutaj. Możecie tutaj sprawdzić, to znać w komentarzu później, jak wam tu idzie na tym miejscu. W zasadzie to jest najgorsza godzina, w której można łowić tak generalnie ryb w tej grze, nie? Nigdy nie biorą jakoś super za dnia. Szczególnie o 13. Ale widzę, że coś tutaj na tego łososia chyba by się działo. Malina gorzej, ale łosoś chyba byłby dobry. Zwłaszcza, że sadzony amur by tu był. Dobra, tu pewnie się bawi amurek. Pokażę go wam, jak będzie sensowne. Dobra, to chyba będzie pierwsza lepsza ryba. Lepsza ryba, 3 kg. Ja jestem tu blisko 10 minut. Te ryby jeszcze wpadły tam na tamtym spocie. A tutaj karaś. Miałem zanęcone. Jest godzina 19 i w zasadzie się nic tu nie dzieje. To 117, 101. Tak było chyba z tydzień temu, czy 2 tygodnie temu. Próbowałem coś tu łowić i no nic nie złowiłem ciekawego. Widzę, Mario dalej poluje na bata. Rekordy tygodnie wyławia na tym spocie, który wczoraj nagrywałem na gruncie. Na grunt na jeziorze bursztynowym. Także gratki, Mario. A ja za chwilę jeszcze chyba wracam tam na tamten 141 i będę kończył nagrywanie. No, tu coś się odezwało. Patrzcie, karaś. Tu wyciągnę ten zestaw, bo to bez sensu. Dobra. No tu pewnie będzie się jakiś karasek znowu bawił, albo nie wiem, może jakiś amurek. Może wam go pokażę, jeżeli ma sens. Raczej nie będzie to miało sensu. Dobra, kończę, to idę sprzedać. Takie uwagi. Pierwszy spot chyba najbardziej stabilny. Drugi spot ma potencjał, coś czuję. Bo wychodziły te sezony tam, amury tak samo. I jakieś bufalo pojedyncze też potrafią się zdarzyć. Trzeci spot, tak jak widzieliście, same jakieś karasie. Bo cała ta seria, o tutaj te wszystkie ryby, to były tam. No i wróciłem chwilę teraz tu na koniec na ten spot drugi i zobaczcie, od razu były takie ryby, nie? Ten był jeszcze tam, to mówiłem, że ma sens, albo nie będzie pewnie miało sensu, nie miało sensu go pokazać. Tu wleciało od razu na tym spocie bufalo, amur, bufalo i karp. Także no, drugi spot coś tam dodaje, bo te sezony tam były. I amury. Trzeci spot kompletnie chyba nie ma sensu. Dobra, w sumie sprzedaję te ryby. No, to dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapka w górę mile widziana. Wczorajszy film z bursztynem miał fajną ilość, także jakby ten miał podobną, to byłoby miło. No i na razie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam poszło. Czy na pierwszym, czy na drugim spocie. Na trzecim to nie ma sensu. Pa, pa.